Witam Państwa. Nasz Włocławek.pl zapraszam na nasze wiadomości. Skromna rocznica we Włocławku. Kwiaty pod tablicą smoleńską na placu Kopernika. Dziesiątego kwietnia we Włocławku oddano hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej. W symbolicznym złożeniu kwiatów pod tablicą na ścianie katedry uczestniczyły 4 osoby. Byli to prezydent Krzysztof Kukucki, wiceprezydent Monika Jabłońska oraz przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości i włocławskiej Solidarności. Była to krótka i skromna uroczystość upamiętniająca 16. rocznicę tragicznych wydarzeń z 2010 roku. Włocławek pamięta o swoim artyście. Kwiaty na grobie Stanisława Zagajewskiego. 10 kwietnia na włocławskim cmentarzu komunalnym przy Alei Chopina złożono kwiaty i zapalono znicze na grobie Stanisława Zagajewskiego. Uroczystość miała związek z 18. rocznicą śmierci wybitnego rzeźbiarza. W kameralnym wydarzeniu wzięli udział m.in. prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki oraz przedstawiciele włocławskich instytucji kultury. Zagajewski zmarł w kwietniu 2008 roku. Największą stałą ekspozycję jego ceramicznych dzieł można oglądać we włocławskich zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. Malarstwo i surrealizm. Nowa wystawa Jacka Rutkowskiego we włocławskim Browarze B. 24 kwietnia w Centrum Kultury Browar B we Włocławku otwiera się wystawa Abstrakcje nieoczywiste. Będzie można na niej zobaczyć najnowsze prace Jacka Rutkowskiego, włocławskiego twórcy i fotografa. Na płótnach królują formy abstrakcyjne, surrealizm i technika pouringu. Artysta celowo nie nadaje obrazom tytułów, by każdy widz mógł odnaleźć w nich własne znaczenie. Wernisaż zaplanowano na 17:30. Wystawa potrwa do 23 maja, a wstęp jest całkowicie darmowy. Szkoła Muzyczna zaprasza na drugi włocławski konkurs piosenki dziecięcej. Zespół Szkół Muzycznych we Włocławku ogłosił drugą edycję konkursu piosenki dla najmłodszych. Wydarzenie pod hasłem W bajkowej krainie skierowane jest do przedszkolaków oraz uczniów klas 0-3. Wziąć w nim mogą udział dzieci z Włocławka i 4 okolicznych powiatów. Otwarte przesłuchania odbędą się 21 maja w sali koncertowej przy ulicy Wiejskiej. Czas na przesłanie zgłoszenia mija 8 maja. Dokumenty należy kierować mailem na adres szkoły. Włocławskie Muzeum zaprasza na wieczór z muzyką Fryderyka Chopina. W sobotę, 18 kwietnia o godzinie 17 w gmachu głównym Muzeum we Włocławku odbędzie się recital fortepianowy Weroniki Chodakowskiej. Pianistka zaprezentuje program Chopin i jego uczniowie. Usłyszymy utwory Chopina, a także rzadko wykonywane kompozycje Karola Mikulego i Adolfa Gutmana. Artystka, która reprezentowała Polskę na ubiegłorocznym Expo w Osace, zagra również autorskie mazurki. Wstęp na wydarzenie kosztuje 20 zł. Bilety będą dostępne bezpośrednio przed wejściem na salę. Włocławskie schronisko dla zwierząt ogłasza nabór na wolontariuszy. Schronisko we Włocławku potrzebuje wsparcia przy opiece nad bezdomnymi zwierzętami. Właśnie ruszył nabór na wolontariuszy. Kandydaci muszą mieć ukończone 16 lat, a osoby niepełnoletnie potrzebują pisemnej zgody rodziców. Przed rozpoczęciem pracy każdy przejdzie obowiązkowe szkolenie. Podpisanie umowy wiąże się z deklaracją pomocy przez co najmniej 4 godziny miesięcznie. Placówka szuka osób, które po prostu lubią psy i koty, a jednocześnie nie czują przed nimi lęku. Doświadczenie w opiece to dodatkowy atut. Efekt domina na drodze krajowej nr 62. Rowerzysta potrącony w Płowcach. We wtorkowe popołudnie w miejscowości Płowce doszło do niebezpiecznej kolizji. Kierowca dostawczego Citroena nie zachował ostrożności i uderzył w tył osobowej Kii. Zderzenie wywołało efekt domina. Osobówka wpadła na jadącego poboczem 78-letniego rowerzystę. Mimo groźnie wyglądającej sytuacji, wszyscy uczestnicy wyszli z kolizji bez szwanku. Winny całego zamieszania 27-latek otrzymał od policjantów wysoki mandat i punkty karne. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Za polubienia i subskrypcje będziemy wdzięczni. Do zobaczenia.